Dzisiaj zastanowimy się, dlaczego w Polsce nigdy nie było rynku pracownika. Temat ten jest o tyle ciekawy, że jeszcze miesiąc temu większość komentatorów nazywało to, co się dzieje na polskim rynku pracy, właśnie rynkiem pracownika. W tym momencie nikt już o tym nie wspomina, a większość komentatorów obawia się recesji gospodarczej i gwałtownego wzrostu bezrobocia. Skąd wzięła się ta nagła różnica? Co mogło być tego przyczyną? O tym właśnie będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Polski rynek pracy przed kryzysem był bardzo ciekawy. Z jednej strony mieliśmy bardzo niskie bezrobocie, z drugiej strony mieliśmy bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników, także tych spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym wielu komentatorów mówiło, że mamy w Polsce coś takiego jak rynek pracownika. Ale czym właściwie ten rynek pracownika jest? Otóż, drodzy Państwo, rynek pracownika występuje wtedy, kiedy to pracownik ustala warunki zatrudnienia z pracodawcą, a nie są mu one narzucane przez właśnie pracodawcę. Dlaczego zatem twierdzę, że w Polsce nie mieliśmy do czynienia z rynkiem pracownika? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, ale musimy kwestię wynagradzania pracy rozbić na 3 punkty. Pierwszą z tych rzeczy jest realne wynagrodzenie za pracę. Czyli w Polsce wynagrodzenie minimalne wynosi w 2020 roku 2600 zł brutto. Pracuje na nim 2/3 pracowników najemnych. Jeżeli w Polsce mielibyśmy do czynienia z rynkiem pracownika, to jednak większość pracowników chciałoby zarabiać więcej niż wymaga tego ustawodawca. Koszty życia są dosyć wysokie, więc jednak jeżeli pracownik mógłby narzucić swoje warunki pracy, to chciałby je narzucić i to wynagrodzenie za pracę byłoby zdecydowanie wyższe niż minimalna krajowa. Druga kwestia to pozapłacowe benefity, ale związane z pieniędzmi, pieniężne. Co to jest? Tutaj przykładem może być dla nas zatrudnienie służb mundurowych. Służby mundurowe dostają tak zwane 13 wynagrodzenie za pracę. Nie jest to tak naprawdę 13 wynagrodzenie, a jest to premia roczna za pracę, którą co do zasady dostaje się, chyba że spełni się jakieś przesłanki negatywne, no to wtedy można ją odebrać. Dodatkowym takim benefitem ekonomicznym poza wynagrodzeniowym jest znane ze służb właśnie wynagrodzenie mundurowe, potoczna mundurówka. W tym momencie część z Państwa powie, że przecież nie chodzi do pracy w mundurze. Tak, jednakże większość pracodawców wymaga pewnego dress code'u. Ważne jest, żeby to właśnie pracodawca zapewnił nam ten dress code albo środki na zakup tego właśnie ubioru. Podobną kwestią jest koszt dojazdu. Wynagrodzenie za pracę, tak jak sama nazwa wskazuje, powinno być za pracę, więc koszty ponoszone na dojazd i powrót z pracy do miejsca zamieszkania powinny być ujmowane w czymś innym, w dodatkowym tak naprawdę świadczeniu. Tego wszystkiego w Polsce nie było. Ale czego jeszcze nie było? Benefitów pozapłacowych niezwiązanych stricte z pieniądzem. Oczywiście one w pewien sposób z pieniądzem się łączą. Tak jest zawsze. Ale chodzi mi tutaj o kwestie i soft, i hard, natomiast bardzo często o nich zapominamy. Wersja minimum, wersja soft takich benefitów pozapłacowych niezwiązanych z pieniądzem to chociażby organizowanie kolonii dla dzieci, pracowników, tworzenie wyprawek szkolnych przed każdym nowym rokiem szkolnym dla dzieci pracowników, czy wysyłanie samego pracownika na opłacony przez pracodawcę urlop, tak jak to bywało kiedyś.
I to jest wersja takiego lekkiego akurat benefitu niezwiązanego z pieniądzem, ale jest też coś, co też znamy chociażby ze służb mundurowych, a co w praktyce nie istnieje. Takim czymś jest pożyczka na zakup nieruchomości. Oczywiście ona nie jest pożyczką na zakup całej nieruchomości, najczęściej odpowiada jakiejś części wkładu własnego, jednakże w obecnych czasach, przy realiach, jakie panują w Polsce, to właśnie ten wkład własny najtrudniej jest zdobyć młodym ludziom, ponieważ to jest najczęściej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak to wygląda? To wygląda tak, że na wniosek pracownika pracodawca udziela takiej pożyczki i ta pożyczka może być zwrócona, chyba że pracownik podpisze z pracodawcą umowę, że nie odejdzie przez kolejnych 10 lat z pracy. I z każdym rokiem 1/10 takiej pożyczki jest umarzana. To powoduje, że pracodawca pomoże pracownikowi zdobyć jego własną nieruchomość. Pracodawca zdobywa też lojalnego pracownika na długie lata, a pracownik może sobie pozwolić na zakup większej nieruchomości, ponieważ ma też pewność zatrudnienia, więc jest bardziej korzystnym klientem dla banku. Drodzy Państwo, to już wszystko, ale tego właśnie w Polsce nie było. Na rynku pracy dominowało tylko i wyłącznie słabe zatrudnienie, najczęściej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. To wszystko nie może zostać uznane za budujące rynek pracownika. Dlatego on tak szybko upadł przy początkach obecnego kryzysu. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę, żeby Państwo śledzili nasze social media. Proszę, żeby Państwo wcisnęli dzwoneczek z powiadomieniami. To dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie.